No, niestety muszę zdjąć tę płytę z talerza, bo jest już bardzo zniszczona, ponieważ najwyraźniej była bardzo często grana w bardzo różnych warunkach. Numer 5 katalogowy wytwórni Context z San Francisco. Płyta pochodzi z lutego 2001 roku, a ja kupiłem ją podczas krótkiego pobytu w Stanach 2 czy 3 miesiące później. Artysta tutaj podpisany jest jako Sweet K, a tak naprawdę to znany już wtedy z kilku wydawnictw Sutek, czyli Seth Horwitz, artysta właśnie z Kalifornii się wywodzący. Nie jest też tajemnicą, że od lat działa pod pseudonimem, pod postacią Rose. Kupiłem tę płytę i napisałem z głupia Frank maila, który był na tej płycie. Odezwał się Seth z drugiej strony i tak to udało mi się i sprowadzić kilku kolegów z Kalifornii do kraju i być przy powstawaniu takiego chyba dość wtedy nowego gatunku muzyki elektronicznej. Sutek nie był wtedy już debiutantem, miał na koncie doskonale przyjęty i przez wielu bardzo szanowany album Periods Make Sense na wytwórni Force Inc. Zdaje się, że w którymś z wywiadów Steez z Problemu wspominał o dużym wpływie, jaki na niego wywarła ta właśnie płyta. Sutek był częścią aktywnej bardzo przez kilka lat, przez pierwszą połowę lat 2000 kalifornijskiej sceny nazywanej z grubsza laptopowym techno, click techno. Cóż, no od tej pory pojawiło się tak dużo gatunków, podgatunków, nowych gatunków, mikrogatunków wywodzących się z takich prostych pni jak house i techno, że mamy teraz te wszystkie ultra minimal melodic tech, house, tribal, tak dalej, wiecie o czym mówię. Wtedy to nazywano click techno, laptop techno, ponieważ chyba na największą skalę ci artyści wykorzystywali po prostu zaawansowane oprogramowanie. Context Records była jednym z takich labeli prezentujących przekrój kalifornijskiej sceny, która tak się składała, była grupą dobrych kolegów albo bliskich przyjaciół, wręcz jak właśnie Sutek, Safety Scissors, Kid Clayton, Jake Mandel, kilku innych artystów eksplorujących tę glitch, click estetykę od bardzo klubowej po eksperymentalną. Tutaj kontekst 06, także 2001 rok i tutaj mamy kompilację różnych artystów, gdzie jest Kid Clayton i Sutek i Safety Scissors, czyli trzon tej sceny, ale także z Afryki Południowej Portable, który zrobi bardzo dużą karierę, wszyscy znamy Portable dzisiaj, tak myślę, i Ben Neville z Kanady, także autor kilku bardzo interesujących płyt. Safety Scissors, czyli Matthew Carey, był z tego towarzystwa chyba tym najbardziej implementującym abstrakcyjny humor w swojej muzyce, nie tylko jako producent takich bardzo
zakręconych, klikowo technowych utworów w szybszych tempach, bardziej dubowych propozycji, ale także co pokazał na świetnej płycie dla Plug Research Records. Pięknie śpiewał. Safety Scissors wydał kilka albumów, kilka singli, gdzie śpiewał, pisał piosenki, akompaniując sobie m.in. na instrumencie zwanym Ashbury Bass, czyli taki nieduży, kompaktowa gitara basowa z kauczukowymi strunami o bardzo fajnym brzmieniu. Tak się złożyło, że właśnie w tym czasie, na początku tych lat 2000, na tyle się zgadaliśmy mailowo oczywiście i z Setem i z Matthew, że odwiedzali nas tutaj w Polsce. Z Sutkiem graliśmy w Sfinksie w Sopocie i nie pamiętam nazwy, klubie przy Puławskiej. Imprezę, zdaje się, organizowali koledzy z kolektywu Minimalna Prawda. Pozdrawiam kolegów. Tak samo Safety Scissors przyjeżdżał do nas kilkakrotnie. Ostatni raz, zdaje się, chyba w roku 2005, mniej więcej w klubie 1955, prowadzonym wtedy przez mojego brata Jacka. Zagrał wtedy solo i zagrał też wspólny set z Kevin Blackdon, bardzo fajną, ciekawą, także amerykańską artystką. Mamy taką płytę pod hasłem Moron Presents. Jest ona wydana na niemieckim ze Stuttgartu labelu Onitor, dystrybuowanym przez Compact, i mamy tutaj po jednej stronie Sutka i Safety Scissors ze swoimi utworami o ptakach lub ptakopochodnych bytach. Jest to część też projektu Pigeon Funk, który w pewnym momencie także na Onitor wydał album doskonały, i tutaj jako Pigeon Funk ukrywają się Sutek, Safety Scissors i Kid Clayton. Droppings may appear green and watery, and signs of bullying by other birds may be visible around the head. Sometimes, when a pigeon is very ill, it has little chance of survival. But you will be doing a kind service to an individual by sparing its slow and pitiful death. Safety prowadził także swój label Proptronics, na którym mam na przykład taką świetną promówkę, epka Electric Pants, elektryczne spodnie. No i tutaj mniej lub bardziej zadziwiające utwory o spodniach wykonują Sutek, Jake Mandel, Safety Scissors, Kid Clayton, a jeszcze Safety Scissors w bardziej frywolnym także wcieleniu z niepodrabialnym wokalem. O elektrycznych spodniach zagrał także Jake Mandel, także związany z tą sceną. Także to jest jego druga płyta Songs for Machines, wydana przez Carpac Records, trzymający bardzo wysoką jakość label. Co ciekawe, debiutancki album Jake Mandel wydał dla Warm Interface, także już dawno nieistniejącego labelu duńskiego, który badał obszary głównie cyfrowego dubu. Sean Hatfield, czyli Twerk, także artysta z Kalifornii, także związany blisko z tą sceną, bardziej idący w stronę klubową, czasami to się zbliża do takiego może brytyjskiego techno. Tu mam album jego Humantics, wydany dla Force Inc. Z Frankfurtu, potężnej także niemieckiej wytwórni, i singielek tutaj, który sobie w tle leci także dla Force Inc., ale także jest to kolejny interesujący artysta ze słonecznej Kalifornii.
także na początku lat 2000, w 2000 bodaj to drugim roku, pojawił się ciekawy link Kalifornia-Londyn z brytyjskim duetem Swayzak, znanym, popularnym w latach właśnie połowie lat 2000, mającym kilka bardzo hitowych albumów. I tutaj właśnie mamy na przykład singiel wydany na 240 Volts, czyli label właśnie prowadzony przez Swayzaków. I Wave Mail Project to była płyta, to jest płyta właśnie, stąd to zdejmę, żeby doczytać. W czerwcu 2001 roku, 25 lat temu, jakby nie patrzeć, 20 plików Wave zostało wysłanych przez Swayzaka do Kalifornii, do 3 artystów z zadaniem stworzenia własnych utworów na bazie tych plików, używając tylko tych plików i dowolnych metod ich edycji. Ci artyści to Sutex, Safety Scissors i Twerk. Każdy dostarcza charakterystycznym dla siebie stylu utwór, natomiast dla mnie osobiście najfajniejszy tutaj jest oryginalny utwór Swayzaka z bardzo pięknym basem, bardzo pięknie płynący z tej niestety także dość podniszczonej już mojej płyty.